Tutaj w Lublinie była wystawa rolnicza, Krajowa Wystawa Rolnicza. W 1954 roku Bolesław Bierut postanowił zorganizować wielką fetę na skalę, jeśli nie ogólnopolską, to nawet obozu socjalistycznego. Chciał uchodzić za takiego dobroczyńcę. No i takim gestem wybrał Lublin na tę uroczystość dziesięciolecia Polski Ludowej. Wtedy zaprosił tutaj Bułganina. Stare miasto się nazywało odnowione w sensie takim, że fasady były pomalowane, jeszcze ślady są do chwili obecnej, więc zostanie zorganizowana wielka wystawa rolnicza. Bierut w tym geście, już teraz 10 lat Polski Ludowej, więc już będzie zupełnie inna sytuacja, osiągnięcia rolnictwa skolektywizowanego miała prezentować wystawa. Do tej pory chyba niektóre jeszcze drzewa rosną z tego okresu tutaj w okolicy zamku. Jako miejsce reprezentacyjne zamek jako więzienie się do tego nie nadawał, więc Bierut zdecydował, że zostanie więzienie zlikwidowane i na zamku powstanie placówka kulturalna, czyli Dom Kultury. Komuniści z PKWN-u obiecali, że więzienie carskie, sanacyjne i niemieckie katownie zlikwiduje i po wojnie nie będzie tego i stąd to powstało. I dlatego to otoczenie, to Dom Kultury miał być, muzeum i to otoczenie całe zamku, to miała być wystawa rolnicza, osiągnięcie PKWN. Z tamtej strony wschodniej to były te ogrodnicze pawilony i drzewa. Trzeba było drzewa zasadzić, stare drzewa, takie 20-30-letnie. Żeśmy wykopywali w mieście, w takich obrożach, dźwigiem i tutaj się sadzało. I na 22 lipca przyjęło się to wszystko. Tutaj strona południowa to była rolnicza. I tu pawilony rolnicze były. I poletka doświadczalne, tam zboże, tam pszenica, buraki i inne to. Z tyłu, od strony północnej, aż tam pod Rusko, to były ogrodnicze. Tam te maszyny ogrodnicze i inne pokazywali, sprzedawali. Tutaj maszyny rolnicze. I były różne sadzonki, kwiatki. To olbrzymie to było. To było 5 czy 6 pawilonów tych ogrodniczych. A tu widowiskowa część zachodnia. Trzeba było ten cały plac, ulicę Szeroko, część Kowalskiej, Krawieckie. To wszystko trzeba było polikwidować i zrobić ten plac, budynek ten pływalny. To nowy, na ruinach, na Furmańskiej i na Szerokiej. Ten półkolisty budynek jest. Fachowcy przyjeżdżali z całej Polski do Lublina i na łeb, na szyję budowane było, odnawiane. I Stare Miasto było zrobione na cacko, pięknie odnowione. Ale takie momenty podnosiły rangę miasta. Cieszyliśmy się. Byłem zobowiązany na doglądanie spraw związanych z budową wystawy rolniczej. Na tym terenie to trzeba było dużo pracy włożyć w to. Robiły to firmy. Większość prac wykonywała Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. No i trzeba było po prostu pilnować, żeby te harmonogramy pracy były wyprzedzane, bo było za mało czasu. To zbyt późno podjęto decyzję o tych przygotowaniach. Pamiętam, że jak
Przystąpiono do budowy tego lubelskiego Mariasztatu na Podzamczu, ale wtedy, kiedy to zaczęto budować, to powstał popłoch. Co będzie dalej? Nie zbudujemy tego. A z tej strony, gdzie dworzec, gdzie teraz jest targowisko, to tu zrobili takie jakby, no takie targi, można by powiedzieć, rolnicze i jednocześnie wszystko tam było. Jakieś występy były, bo takie plotki chodziły, że ten Bierut z Lublina pochodzi, nie wiem czy to prawda, i że on tak tu ten Lublin jakby dowartościowywał. Pamiętam dokładnie, musiałem mieć 10 lat, jak było obchody dziesięciolecia PRL-u chyba były w Lublinie i była taka wielka wystawa wkoło zamku. Pamiętam Podzamcze, kiedy było jeszcze nieotynkowane, to pamiętam i tam były, jak była ta wystawa rolnicza, to w tych domach, w których potem ludzie mieszkali, w tych mieszkaniach, była ekspozycja robiona na tym łuku, w mieszkaniach, jeszcze nie zamieszkałych. I było dużo jeszcze pawilonów też postawionych. Było bardzo dużo stoisk. Były stoiska ze zwierzętami, to znaczy konie, krowy, owce, świnie. Wystawa ze stonką była ziemniaczana. To była tutaj z tyłu zamku. Był też pawilon. I to, że Amerykanie nam tą stonkę zrzucili. Chociaż to kupę śmiechu, że poznanego, bo to nawet zdjęcia, że Amerykanie jak nam zrzucają tą stonkę na nasze ziemię. Ale niestety stonka sama przyszła z ziemniakami. Tam były tereny, jak mnie ten minister tłumaczył, że jak nie będzie kiermaszu, nie będzie tych budek i nie rzuca, jak to się mówiło za socjalizmu, towaru, to nikt na tę wystawę nie przyjdzie. I tu, gdzie PKS jest, ta nowa ulica, tam targowisko było, to wszystko zlikwidowane i tam były te ze 100 kiosków i rzucili tam radia, później odkurzacze i masę towarów przemysłowych. Chemia, nie chemia, to ubrania, materiały, żeby to na dziesięciolecie PKWN, żeby nikt nie przyjdzie na wystawę. To cukrownicy mieli, później ci gorzelnie, młyny, nie młyny, kaszarnie. Makaron wtedy to był na wagę złota, to sprzedawali tutaj. Cała ta grobla nowa usypana, to ukształtowanie się zmieniło. Bo tu, gdzie te schody są wejściowe, to ten administracyjny budynek stał, więzienny. No i pamiętam właśnie dziesięciolecie Polski Ludowej. Jak przyjechał Bierut, Bułganin, późniejszy sekretarz partii ZSSR. Tutaj wszyscy przemaszerowaliśmy przed trybuną, no i później oni przeszli piechotą przez krakowskie przedmieście, bramę krakowską, tutaj grodzką w dół i na plac koło zamku tu była wystawa rolnicza w tym czasie. Otwierali tą wystawę rolniczą. Były przemówienia. No i było bardzo fajnie wtedy. Była Hanka Bielicka, był zespół z Warszawy. No, było jakoś tak z życiem to wszystko, że ludzie się bawili. Naprawdę nie było tak, jak to mówią, że źle było wszystko. Tutaj, gdzie jest w tej chwili ten targ pod zamkiem, zaraz za zamkiem, w okolicach zamku, to była ogromne, ogrodzone to wszystko było i była wystawa rolnicza. Tam były krowy, świnie, to wszystko w takich boksach. To było dostępne do zwiedzania dla wszystkich. To była darmowa wystawa, ale każdy oglądał. Różne rośliny były. Tłumy ludzi tam przychodziło, wycieczki przyjeżdżały, bo to cały rok trwało, od wiosny do zimy. Także tam się ludzi przemieściło bardzo dużo. Takie charakterystyczne to zapamiętałam, taka strasznie ogromna świnia, która ważyła prawie 300 kg. A tak leżała w takiej zagrodzie i tak wszyscy zwracali uwagę. No takie różne rasowe krowy, owce, kozy, no takie po prostu rasowe zwierzęta domowe.
kury również były, gęsi, których się nie hoduje na co dzień. Także to była strasznie ciekawa ta wystawa.